Wielki finał Bardokowych opowieści przed nami. Rozdział 4. Bardock Tale Sky. Siemka, ja jestem Adacho i nie wiem, czy jesteście gotowi. Nie wiem, czy macie jakieś przewidywania tyczące się tego, co dzisiaj zobaczymy. Ja, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co tam się dzisiaj wydarzy. Sayazur to jest autor tej mangi, historia, rysunki i okładka jego autorstwa. Kolorki dzisiaj są autorstwa użytkownika Malfasans, czyli być może zobaczymy sobie cały rozdział pokolorowany, a może to tylko kwestia tego, że pokolorował okładkę. Tak czy inaczej, rozdział 4 będzie opowiadał być może o tym, co działo się po historii Bardocka, czyli z jego synami, Kakarotto, Radicem. Być może nawiąże do flashbacku, który widzieliśmy w Sadze Granoli, do jego walki z Gasem. Nie mam pojęcia, nie będę przedłużał. Rozdział 4, rozdział ostatni. Dzisiaj kończymy tę mangę, która rysunkami nie wychodzi przed szereg, ale historią naprawdę mnie usatysfakcjonowała. Fajnie, że tutaj to zostało w ten sposób skonstruowane, żeby połączyć dwie historie Bardocka. Tak naprawdę nie mamy tutaj jeszcze historii z Childem. Trochę mieliśmy tego Super Saiyanina przeniesionego w czasie, ale to raczej była tylko i wyłącznie wizja. Mamy jeszcze tego Coolera i właśnie widzę, że od niego zaczynamy, bo przecież Frieza zniszczył planetę Vegeta. Cooler się okazało, że wszystko to obserwował i w sumie jest to też jakby kanoniczne dla filmu z Coolerem, no nie? Bo tam na początku filmu z Coolerem była informacja, w zasadzie mieliśmy tam pokazane, że Cooler obserwował to wszystko i widział, że kapsuła z Goku odleciała. I w tym filmie padło pytanie, czy zajmujemy się tą kapsułą, natomiast Cooler powiedział, że nie, że Frieza będzie sobie musiał zebrać plony tego, co sam sobie zasiał, prawda? Więc okazało się, że ta kapsuła wyhodowała niezłe ziółko, można powiedzieć, bo Goku, który po latach zemścił się na Freezie, ale przejdźmy do tego, co jest w historii. Panie Coolerze, twój brat zniszczył planetę Vegeta. Czy nadal masz zamiar zniszczyć jego statek i zabrać jego terytorium? Nie. Odlećmy stąd, zanim się zorientuje, że tutaj jesteśmy. Działając impulsywnie, prędzej czy później odbije mu się to czkawką, a wtedy nasz ojciec zabierze jego terytorium i przekaże je mi. Cooler, zimnokrwisty i też w taki sam sposób kalkuluje, postanawia się jednak wycofać, czyli pełnił w tej historii rolę Krillana z Turnieju Mocy. Po prostu komentował to, obserwował to tylko z trybun, okej? Lordzie Frieza, poinformuję tych, którzy przetrwali o destrukcji planety Vegeta. No tak, Nappa, Raditz, mały Vegeta, przecież jest jeszcze tych dwójka Saiyan, którzy przeżyli, może o nich będzie dzisiejszy rozdział. Co ty powiedziałeś? Nasza planeta zderzyła się z meteorytem? A konkretnie to meteoryt z nią, ale no skutek ten sam. No chyba żartujesz, jesteśmy jedynymi, którzy przetrwali? Mówi Nappa, który... Ostatnio ktoś napisał w komentarzu, że Nappa bardzo godnie wyłysiał, bo na początku wyłysiał z boków, a potem dopiero góry, no nie? Lekkie zazdro. Dobrze, że nie słuchaliśmy się rozkazu twojego ojca, żeby wrócić, Vegeta, co? Tak, tylko ten idiota teraz jest martwy, a ja nigdy nie zostanę koronowany na króla. Nadal jesteś księciem dla naszych ludzi, Vegeta. I te słowa Nappy, które on teraz wypowiedział, do dzisiaj mają swoje konsekwencje. Nappa, gdybyś tego wtedy nie powiedział, tak się tylko śmieję, ale wydaje mi się, że gdyby Nappa w tamtym momencie powiedział, dla nas jesteś królem, to może wtedy Vegeta by mówił, jestem królem Saiyan, wszystkich 5, a może nawet raz, dwa, no bo w tamtym momencie wydawało im się, że jest ich 5, no nie? Nie ma opcji, żebym przyjmował rozkazy od tego dzieciaka. Swoją drogą, czy nie miałeś braci, którzy zostali wysłani na inne planety? Pyta jeden z Saiyan, który nie ma imienia póki co, Radica. A, tak, mój brat Kakarotto. Moja mama powiedziała mi, że wysłała go na planetę o nazwie Ziemia, ale nie wytłumaczyła mi dlaczego. Mimo tego, że jest bardzo słaby, znając mojego ojca, prawdopodobnie chciał go wysłać na misję, tak szybko jak to możliwe. Mój był tak słaby, że mój ojciec go wygnał gdzieś tam daleko. Prawdopodobnie już nie żyje. Mowa teraz o Tarblu. Planeta, która stanowi Fajnie, że tutaj całe imperium króla Colda składa się z wielu planet i jedna z tych planet jest stolicą, a nie miasto jest stolicą. Także to jest planeta, stolica całego imperium króla Colda. Oj, mamy nowe kolorki! Turles. Poznaję go po nodze i po odcieniu. Nie, klątwa Turlesa. Dzisiaj... W dniu, w którym to nagrywam, jest możliwość, że trafię Turlesa w dokanie, także myślę, że to jest zły omen, że to akurat dzisiaj nagrywam. Prosiłeś mnie do siebie, królu Coldzie? Dokładnie, generale. Dziękuję za twoją punktualność. Mówi król Cold do Turlesa, to musi być on! Jest, no... O! Imperialny generał królestwa, a w zasadzie imperium Colda. Turles, jaką ma tutaj rangę wysoką, przecież on był normalnie żołnierzem niskiej klasy. Chyba że był i po prostu awansował. Przybyłem tak szybko jak mogłem, mój panie. Moja drużyna i ja ukończyliśmy podbijanie planety Grudziądz. Zostaw Grudziądz w spokoju! Pozdrawiam wszystkich
mieszkańców Grudziądza. Wypisujcie swoje miasta w komentarzach, a ci, którzy są z Grudziądza, niech wypiszą je 2 razy. Tam odkryliśmy drzewo z dziwnymi owocami, które mogłyby się przydać naszej armii. No, w Grudziądzu nie, jadę do Grudziądza. Owoce Turlesa są z Grudziądza? I król Colt przerywa Turlesowi, nie jest zainteresowany, co mówi wprost. Będę szczery, generale, mam to kompletnie w dupie. Ciebie i te twoje owoce. Tak czy siak, król próbował zdradzić mojego syna, co doprowadziło do drastycznych wydarzeń. Drastycznych dla pana oczywiście, bo wygląda na to, że wyeliminował wszystkich Saiyan poza małą grupą, w której pana nie ma. Więc szanuję pana, nothing personnel kid, ale muszę niestety się pana pozbyć. Oznajmia król Colt. Ej, ale Turles przecież przeżył w filmie, no to o co tu chodzi? Może Turles jednak da radę. Co? Myślałem, że moja planeta została zniszczona przez meteoryt. Królu Colcie, obaj wiemy, że twój syn wyeliminował Saiyan przez tę historię o Super Saiyanie i Super Saiyanie Bogu. Nie mam zamiaru zdradzać tych informacji, prawdy tym, którzy przetrwali. Zawsze dotrzymywałem swojego słowa. Śmiesz sugerować, że mój syn oszalał ze względu na jakieś zwykłe legendy? Nie narzekaj. Załatwię ci taki pogrzeb, że się w grobie będziesz przewracał. Razem z żołnierzami, którzy zginęli heroicznie na posterunku. Czy ty sobie kurwa ze mnie żartujesz? Mówi Turles, który już chyba przestał panować z królem Coldem. Byłem ci lojalny przez te wszystkie lata, a teraz chcesz mnie wyeliminować? Bo twoja kapryśna mała królewna podjęła taką decyzję? I nie obchodźcie mój owoc! No jest najgorsze z tego wszystkiego. Przeżyłbym pozostałą resztę, ale nie obchodzicie mój owoc? No dobrze. W takim razie spójrz na jego moc. Mówi Turles, który owoc chyba wziął ze sobą. O! Gryzie owoc, atakuje... O to co? Zjadł cały owoc tutaj? Patrzcie, wyciąga owoc, krok. Nie ma jeszcze ugryzienia, nie widać tutaj ugryzienia, ale chyba Turles ugryzł owoc. No nie mówcie mi, że pokonał... Nie, przecież nie mógł pokonać Colda. Chyba że go może tymczasowo unieruchomił i dał radę uciec? To miałoby sens. Turles musi przeżyć. No, możemy myśleć o nim różne rzeczy, ale musi przeżyć. Taka jest prawda. Królu Coldzie, czy wszystko w porządku? Zaraz zobaczymy, czy wszystko w porządku. No co jest? No jak jeden raz w życiu kibicuję Turlesowi i on kończy w taki sposób? Wyślijcie go z powrotem do jego drużyny. Zniszczcie ich kapsułę i wyeliminujcie ich skautery. Następnie ich wyeliminujcie. Odmawiam pobrudzenia sobie rąk dla takiej pospolitej, brudnej małpy. Turle! To czekajcie. To jest szansa. Czy król Colt właśnie podjął najgłupszą decyzję, jaką mógł podjąć? Gdyby pozbył się Turlesa tu i teraz, miałby go z głowy. Przecież owoc! On sobie poradzi z drużyną, chyba, nie? Tamtymi żołnierzami, czy nie? Jesteśmy w Grudziądzu, ja pierdolę. Globus Grudziądza tutaj można kupić, jakby co, proszę bardzo. Globus Grudziądza już dostępny w urzędzie miasta. Szefa nie ma już przez dłuższy czas, mówi, to był bodajże Dice. Patrzcie, kapsuła z Imperium, mówi jeden z braci moszny. Ktoś wylatuje nagle, dosłownie wylatuje, w sensie, że zostaje wyrzucony z tego statku. To Turles, a w zasadzie jego bezwładne ciało upada na oczach jego ludzi. Jesteś pewien, że chcesz go po prostu wyrzucić? Przecież Colt powiedział, że mamy go wyeliminować, a w zasadzie ich, co nie? Myślisz, że jesteśmy w stanie wyeliminować tych gości? Nagrania pokazują, że dziwne drzewo konsumuje Grudziądz. W 3 dni i tak się ich pozbędziemy. A teraz uciekajmy, zanim nas zobaczą. Ależ odważni ci żołnierze króla Colda. No proszę bardzo. Uciekają? O co chodzi? Mówi Kakao. Colt, ty draniu. Słuchajcie mnie. Colt i jego imperium zdradziło nas i myślą, że jesteśmy martwi. Musimy zbudować statek z naszych kapsuł i opuścić tę planetę tak szybko, jak to możliwe. Ale zabierzemy owoce ze świętego Grudziądza. Będziemy podróżować przez kosmos i będziemy się wzmacniać. Stworzymy nasze własne imperium, a wtedy, kiedy nadejdzie właściwy czas, zaatakujemy i zemścimy się na królu. Musimy znaleźć wojowników, którzy będą chcieli dołączyć do naszej armii, mówi Turles. Jesteśmy jeszcze na Okej, czyli dzisiejszy rozdział opowiada o resztce Saiyan, która przetrwała. Jesteśmy na asteroidzie, planetoidzie Wampa. Jesteś taki słodki, ba, kocham cię, mówi Broly, który ma fajne dzieciństwo, przynajmniej do czasu. No i co, teraz Paragus wlatuje z laserem? O kurwa, no niestety. Broly, chodź tutaj. Co ci mówiłem wcześniej? Ta kreatura powinna być twoim partnerem treningowym, a nie twoim przyjacielem. No i Paragus odstrzeliwuje biednemu Ba jego ucho. Ba! Nie! Wykrzykuje mały Broly. Teraz będzie cię nienawidził i będzie cię znowu próbował zabić. Musisz zrozumieć, Broly.
Naszym celem jest zemszczenie się na tym przeklętym królu Vegecie. Kiedy będziesz gotowy i ktoś przechwyci nasz sygnał, wrócimy na planetę i zostaniesz nowym królem galaktyki. Wtedy nawet Frieza nie będzie dla ciebie zagrożeniem. Broly, przestań się tak zachowywać. Zostań tutaj, kiedy do ciebie mówię. Kto według was miał najgorsze dzieciństwo? Broly chyba, co nie? Z tych wszystkich Saiyan. Od samego początku przez swojego własnego ojca widziany jako narzędzie do zemsty. W sensie do zemsty, którą sam mógłby chcieć zaprowadzić, prawda? Broly miał czego się czepiać, króla Vegety. Mógł mieć do niego żal, byłoby to zrozumiałe, ale tak naprawdę inicjatorem tego wszystkiego był Paragus. Statek Babdiego? Co to za statek Babdiego? Mistrzu. Planeta wojowników... Aha, Babidi zbiera armię. Mistrzu, planeta wojowników, których chciałeś kontrolować, tajemniczo zniknęła. A niech to! Przecież ci sajańscy wojownicy byliby zajebistym dodatkiem do mojej armii. No dobra, nowy plan. Lecimy do Królestwa Demonów. Czajcie? Babidi chciał przejąć rasę wojowników Saiyan, żeby obudzić Bu. To ciekawe, ale fajny tutaj pomysł. Co? Planeta właśnie wybuchła, jesteśmy nagle na planecie północnego Kaio. A, rozumiem, to Frieza. Chociaż myślałem, że to Lord Beerus będzie chciał się zająć osobiście Saiyanami. Swoją drogą, właśnie zaczął swoją drzemkę, co jest dobrą wiadomością. Wszechświat w końcu będzie miał długi okres spokoju. Król Kaio się cieszy na te wieści i Saiyanie zostali wyeliminowani i Beerus poszedł spać. Mamy przynajmniej kilkadziesiąt lat spokoju. Rok 740, planeta Ziemia. Widzimy dziadka, Gohana. O, zobaczcie, mały Goku już zaczął dawać się we znaki mieszkańcom Ziemi. Niestety sarna padła jego łupem. O co tu chodzi? Mówi dziadek Gohan. Na którego mały Kakaroto rzuca się. Z kłami dosłownie, cały czas ubrany w sajańską zbroję. Ale jestem trochę sceptycznie nastawiony do tego, czy Goku powinien się tak zachowywać? No niby tak, chociaż było przecież powiedziane w Dragon Ballu Super, że Goku opanował tę łagodną naturę po Bardoku. Ta kwestia z uderzeniem się w głowę, to nie było tak, że jego charakter się jakoś szczególnie bardzo zmienił, tylko że on zapomniał, no nie? Bo w oryginalnej wersji było tak, że Goku był na początku bardzo niegrzeczny, potem się uderzył w głowę i oprócz tego, że zapomniał o swoim pochodzeniu, teoretycznie też nie powinien w ogóle wiedzieć, no nie? No bo w takim wieku się powinno po prostu tego nie pamiętać. Ale to uderzenie w głowę w oryginalnej wersji jakby sprawiło, że Goku zmienił swój charakter. No ale okej, Gohan, tak jak się mogliśmy spodziewać, radzi sobie z małym Goku. Wyglądasz na trochę niegrzeczne dziecko. Poza tym z twoją siłą mógłbyś kogoś zabić. Masz szczęście, że mnie spotkałeś, mówi dziadek Gohan. I tutaj się rozpoczyna historia Dragon Balla, którą znamy i przez wiele lat, jak nam tutaj opisuje Sayazur. O, pionki przeznaczenia rozpadły się w różne miejsca. W sensie, że zostały rozłożone na różnych miejscach, planetach. A my widzimy tutaj scenę, w której... Okej, rozumiem. Mieliśmy tę dwójkę Saiyan, która była z Radicem, Nappo i Vegetą, ale przecież oni mówili w tym rozdziale, że nie będą się słuchać takiego dzieciaka. Tutaj chyba próbowali przeprowadzić jakąś rebelię, ale nie mieli szans. Także tak to się kończy. I ostatnia strona, moi drodzy, tej mangi. Imperator, który żył bez spodziewania się konsekwencji swoich akcji. Książę, prowadzony przez swoją dumę, ale nadal daleko na drodze odkupienia. Wyrzutek, który musiał czekać na moment swojego rozbuśnięcia. I finalnie ten, który zmieni oblicze tego wszechświata i bez swojej wiedzy, nieświadomie, ukończy bitwę swojego ojca Bardoka. Koniec! Świetna manga. Naprawdę, gdybym miał oceniać historię, dałbym tutaj 9. Bardzo dobrze mi się to czytało. Rysunki, sami wiecie, to nie jest Kakumei, to nie są mangi Yang Jijiego, które też mimo wszystko są rysowane lepiej, ale to jest dla mnie lepsze niż Yang Jiji, bo Yang Jiji rysuje pięknie, ale tam w jego mangach, nie będę mu już szpileczki wbijał, bo ja ogólnie go lubię, ale chodzi mi tutaj o to, że ta historia naprawdę była pisana przez kogoś, kto dobrze zna uniwersum Dragon Balla, kto wpadał na ciekawe pomysły, żeby wytłumaczyć niektóre wątki, bo na przykład to, że mamy Turlesa, zostało wytłumaczone, Tarbla zostało wytłumaczone, dwójkę Saiyan, którzy przeżyli z Vegetą, Nappą i Radicem. Świetnie to wszystko zostało wytłumaczone i mieliśmy sprawne połączenie historii ze specjala telewizyjnego i tego, co znamy z Dragon Ball Minus i Dragon Ball Super Broly. Nie było tutaj na szczęście tej historii z Shieldem, a trochę się tego obawiałem, bo myślałem, że pod koniec 3. rozdziału to zostanie tak wprowadzone, ten Super Saiyanin, no nie? Ale mimo wszystko był taki ukłon w stronę tego Super Saiyanina Bardoka. Mam wrażenie, że wszystko tu się spina. Po prostu widzę, że ta historia jest spójna
nie ma dziur zostawionych, a jeśli już są jakieś wątki, które w historii oryginalnej nie zostały wytłumaczone, to Sayazor się po prostu tym zajął. Dajcie mi w komentarzu ocenę waszą tej mangi w skali na przykład do 10 albo w skali szkolnej, czy wystawilibyście jej 5 z plusem. Ja, tak jak mówię, za fabułę daję 9, ale biorąc pod uwagę, że rysunki były w większości przypadków na takim przeciętnym poziomie, ogólną ocenę dałbym 8, ale to nie jest tak, że rysunki jakoś mocno wpływały na tę ocenę, więc za fabułę 9, ogólna ocena 8. Dajcie mi znać waszą ocenę, a jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Możecie też zostawić suba, żeby niczego nie przegapić, a my widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ciana.